Co warto obejrzeć w stolicy polskiej komedii? Jak rozwijało się miasto rządzone przez mniszki? Jakie skarby przechowywały w klasztorze benedyktynki? Gdzie hitlerowcy przetrzymywali zrabowane depozyty? I gdzie znajduje się największy zbiór relikwii pierwszego stopnia w Polsce? Opowiemy Wam o tym podczas wyprawy do miasta, słynnego z polskich powojennych produkcji filmowych. Zabieramy Was dziś na wycieczkę do jednego z najstarszych i najmniejszych miast w województwie dolnośląskim. Odwiedzamy nazywany perłą regionu Lubomierz, który zasłynął dzięki jednej z najsłynniejszych polskich komedii Sami swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Ocalałe z zawieruchy II wojny światowej miasto stało się plenerami dla licznych produkcji filmowych, a dziś nazywane jest stolicą polskiej komedii. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Lubomierzu. Początki Lubomierza sięgają przełomu XII i XIII stulecia, gdy pojawia się tu rodzina rycerska Liebenthal, która za zasługi otrzymała od Bolesława Rogatki tereny między Jelenią Górą a Gryfowem. Ród szybko lokuje osadę i stawia zameczek wraz z kościołem. Jednak losy rzucają głowę rodu na teren Górnych Łużyc, gdzie umiera. Wdowa po założycielu, Juta, postanawia sprowadzić do Lubomierza zakon benedyktynek, które zajmują posiadłości rodowe. Do zakonnic jeszcze wrócimy w dalszej części. W 1291 roku Bolko I Świdnicki nadaje już wtedy klasztornemu Lubomierzowi prawa miejskie i obdarza licznymi przywilejami, między innymi prawem do organizacji jarmarków, ważenia piwa czy handlu solą. Nakazuje także wzniesienie obwarowań miejskich. Zapewne w tym okresie Lubomierz uzyskał charakterystyczny układ przestrzenny z podłużnym rynkiem. Miasto bogaciło się i rozrastało, pozostając jednocześnie podległym klasztorowi. Rynek w Lubomierzu o podłużnym i typowym dla średniowiecznych osad targowych kształcie to miejsce, w którym znajdziemy najciekawsze zabytki miasta. Pierwotnie wokół placu dominowała zabudowa drewniana. Po kolejnych pożarach w XVI wieku zamieniono ją na murowaną. Pożary niszczyły zresztą miasto jeszcze kilkukrotnie. Jednak największy w historii Lubomierza wybuchł w 1802 roku. Zniszczone zostały dachy kościoła i klasztoru oraz 153 domy, 10 stodół i budynki gospodarcze. Wszystkie te wydarzenia sprawiły, że Lubomierz podupadł. Miasteczko popadło w stagnację, której nie przerwało nawet wybudowanie linii kolejowej w 1885 roku. W zachodniej części Placu Wolności znajduje się ratusz. Pierwszy budynek magistratu powstał w związku z nadaniem miastu praw miejskich w 1291 roku. Opadka klasztoru benedyktynek Katarzyna von Cedlitz wybrała pierwszą radę miejską, a burmistrzem mianowała miejscowego piekarza Bartłomieja Bardelli.
Ratusz spłonął w 1426 roku, podpalony przez husytów. Drugi budynek, murowany z podcieniami, zbudowano w 1449 roku, jednak i on uległ zniszczeniu wraz z ogromnym pożarem miasta w 1640 roku. Odbudowa trwała do 1738 roku, a w jej wyniku powstał skromny budynek na planie czworokąta, zwieńczony wieżą. Do ratusza prowadzi wejście z wysokimi schodami z balustradą. Kolejną przebudowę przeprowadzono w XIX wieku i ten budynek zachował się do dziś. Prawdziwym nieszczęściem były jednak dla mieszkańców epidemie i zarazy. Pierwsza miała miejsce w 1307 roku, w jej wyniku zmarła 1/3 mieszkańców. Kolejna fala nieszczęść rozpoczęła się wraz z rokiem 1613, pogrzebano wówczas 898 osób. Przed ratuszem znajduje się grupa rzeźb upamiętniająca epidemię, jaka spadła na miasto w XVIII wieku, a po drugiej stronie barokowa fontanna z 1717 roku, przedstawiająca świętego Maternusa, orędownika w gorączkach i chorobach zakaźnych, stojącego z modelem kościoła w lewej ręce i metalowym pastorałem w prawej. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Historia Lubomierza jest nierozerwalnie związana z historią kościoła i klasztoru benedyktynek. Fundatorką założenia była Jutta von Liebenthal, wdowa po rycerzu książąt śląskich. Ufundowany przez Juttę kościół spłonął w XV wieku w trakcie jednego z pożarów nawiedzających miasto. Na jego miejscu wzniesiono gotycką świątynię, która również uległa zniszczeniu w pożarze w 1688 roku. Jednak ocalałe z pożogi elementy stały się częścią obecnego kościoła, wzniesionego w latach 1727–1730. Obecny kościół o dość rzadkim wezwaniu świętego Maternusa, arcybiskupa związanego z Kolonią i Utrechtem, powstał w początkach XVIII wieku. Imponujące wrażenie robi widoczna już z rynku trzykondygnacyjna fasada kościoła, której strzelista forma zastępuje wieżę. Zdobią ją figury patronów kościoła i zakonu, świętych Benedykta, Scholastyki i Maternusa, a we wnękach bocznych świętego Piotra i Pawła. Wnętrze kościoła zdobią niezwykle cenne freski obrazujące epizody z życia Jezusa autorstwa Georga Wilhelma Neuherza. Najbogatszym elementem wystroju kościoła jest ołtarz główny nieznanego autorstwa, zdobiony płaskorzeźbą ukazującą scenę wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Warto także zwrócić uwagę na przeszklone trumny z relikwiami świętych Benignusa i Wiktora, które zostały sprowadzone z Rzymu w 1775 roku. W prezbiterium znajdują się ponadto dwa ołtarze, po lewej stronie świętego Benedykta, po prawej stronie świętego Karola Boromeusza. W kaplicy Matki Boskiej Szkapleżnej umieszczony został relikwiarz zawierający relikwie pierwszego stopnia kilkuset świętych, wśród których znajdują się m.in. kości 6 apostołów. Relikwie przez dziesiątki lat pozostawały ukryte w budynkach dawnego kompleksu klasztornego i na strychu miejscowej plebanii. Wraz z relikwiami odnaleziono dokumenty zawierające informacje na ich temat.
Jest to obecnie największy zbiór relikwii pierwszego stopnia w Polsce. Od początku istnienia klasztor i kościół były łakomym kąskiem dla okolicznych rzezimieszków. W 1421 roku banda 25 rycerzy zbójników z zamku Grodziec napadła nocą na klasztor i zrabowała cenne przedmioty oraz naczynia liturgiczne. Po zmaltretowaniu zakonnic złodzieje zamierzali uciec, ale zawiadomieni wcześniej mieszczanie ujęli 4 z nich i natychmiast powiesili. 5 lat później na klasztor i miasto napadli husyci. Śmierć poniosło 17 mniszek wraz z opatką, a 17 zdołało ukryć się w pobliskim lesie. Do podobnych incydentów dochodziło również w późniejszym okresie. W latach 1623–1632, podczas wojny 30-letniej, kościół i klasztor zostały 3-krotnie splądrowane przez wojska saskie. Po sekularyzacji zakonu w 1810 roku dobra benedyktynek wystawiono na licytację. Dzięki sprytnym zabiegom opatki Barbary Friedrich mniszki uzyskały nie tylko prawo dożywotniego mieszkania w części klasztoru, ale również przywilej utworzenia tymczasowego ośrodka dla sióstr wszystkich rozwiązanych w tym czasie zakonów na Dolnym Śląsku. W zamian zobowiązano je do prowadzenia szkoły szycia i robótek ręcznych dla dziewcząt. W latach 1845–1946 kościołem opiekowały się siostry urszulanki, które przejęły majątek klasztorny od Rady Miejskiej i utworzyły żeński zakład wychowawczy. Słynący z wielkiego bogactwa klasztor pod koniec II wojny światowej stał się składnicą różnorakich depozytów. Niemcy zwozili tu skarby, kosztowności i dzieła sztuki. Tu miały znajdować się zdemontowane płótna i rzeźby z Lubiąża, gdzie Niemcy planowali utworzyć fabrykę. Gdy front niebezpiecznie zbliżył się do granic Dolnego Śląska, część kosztowności została wywieziona, a część z braku czasu została ukryta na terenie kościoła oraz zabudowań klasztornych. Po zakończeniu działań wojennych Armia Czerwona zrabowała część znalezionych skarbów, jednak jak donoszą źródła, nie udało im się znaleźć ukrytych depozytów. Obok gotyckich krużganków i kompletnych zabudowań klasztornych oraz pięknego barokowego kościoła rozciąga się zespół ogrodów klasztornych okolonych średniowiecznym murem, który stanowił część obwarowań miejskich. Część parku została uporządkowana w 2020 roku, nie odzyskała jednak dawnego blasku. Park to prawdziwa ostoja ciszy i piękna przyrody. To idealne miejsce na odpoczynek w cieniu wielkich, starych drzew i przy śpiewie ptaków. W jednym z najstarszych budynków w mieście, tzw. Domu Płócienników, znajduje się muzeum poświęcone kultowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego Sami swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa, ponieważ rynek i samo miasteczko wielokrotnie pojawiały się w filmach. Lubomierz miał szczęście, bo ocalał z pożogi II wojny światowej.
Nie został zniszczony działaniami wojennymi, nie został też rozebrany na cegły, z których odbudowywano m.in. Warszawę. Ocalał i dzięki temu stał się wdzięcznymi plenerami miejskimi ziem odzyskanych. Malownicze położenie miasta sprawiło, że twórcy filmowi niejednokrotnie decydowali się na uczynienie z niego naturalnej scenografii dla swoich dzieł. Kiedyś miasteczko słynęło z produkcji przędzy wełnianej oraz zorganizowanych tu targów gołębi, słynnych na całą Europę. Tutaj towar poddawany był długotrwałemu i skomplikowanemu cyklowi oczyszczania i obróbki wstępnej, a następnie przędzenia i zwijania nici. Przędzę lnianą eksportowano głównie do Hamburga, a głównym miejscem odbywających się targów przędzy był dom płócienników, gdzie obecnie swoją siedzibę ma Muzeum Kargula i Pawlaka. W muzeum znajdziecie wiele pamiątek i rekwizytów pochodzących z najsłynniejszej polskiej trylogii komediowej. Są tu m.in. łóżko, na którym babcia Pawlakowa jechała na ciężarówce przez Lubomierz, słynny płot oddzielający posesję bohaterów z nowiuśką koszulą i jedynymi ocalałymi z tłuczenia garnkami, czapkę Pawlaka i kapelusz Kargula, a także karabin, z którego zamek wylata, ziemię skróżewnik, czy w końcu granat do świątecznego ubrania, bo przecież... No, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Zbiory muzeum to także wiele pamiątek, które przekazali mieszkańcy miasta, a które dziś pozwalają powspominać dawno minione czasy. Skarby w Lubomierzu to rzecz niemal powszednia. Na zakończenie przytoczymy Wam historię, która zdarzyła się nie tak dawno, bo w 2016 roku, gdy do miasteczka zawitali dwaj mieszkańcy Hamburga. Gdy rozpoczęli wykopki, zainteresowała się nimi policja. Niemcy mieli ze sobą kartkę napisaną po polsku, na której widniała informacja, że nie mają złych zamiarów, a jedynie chcą wydobyć rodzinne pamiątki. Poszukiwania musieli jednak przerwać, bo zgodnie z polskim prawem przedmioty znalezione w ziemi należą do Skarbu Państwa. Poszukiwania już bez ich obecności kontynuowano i skarb się odnalazł. W 2 słoikach znaleziono złote zegarki, biżuterię, pierścionki, spinki do mankietów i monety. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.